Dzień dobry, nazywam się Anna Trylińska i pracuję jako prawniczka Fundacji Ukraina. W dzisiejszym filmie chciałam Państwu powiedzieć o tym, co można zrobić, kiedy Państwo złożyli wniosek na kartę pobytu, a decyzji wciąż nie ma. Przede wszystkim po złożeniu wniosku o kartę pobytu to postępowanie powinno się zakończyć mniej więcej w ciągu miesiąca, 2 miesięcy. Jeżeli ono trwa dłużej, a Państwa zdaniem Państwo załączyli do sprawy wszystkie potrzebne dokumenty, czy też wszystkie dokumenty, do których inspektor wzywał Państwa do złożenia w sprawie, no a decyzji wciąż nie ma, mogą Państwo użyć pewnych instrumentów prawnych. Przede wszystkim jest to ponaglenie. Ponaglenie to jest takie pismo, które składa się w Urzędzie Wojewódzkim za pośrednictwem tego urzędu, ale ono później jest przesyłane do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Czyli Państwo składają to pismo u siebie w Urzędzie Wojewódzkim, tam gdzie Państwo składali wniosek na kartę pobytu, urząd rozpatruje to ponaglenie i przekazuje je później do urzędu w Warszawie. W tym ponagleniu Państwo podają swoje dane osobowe, numer sprawy, nazwisko inspektora, jeżeli Państwo znają, i piszą Państwo, w jakiej dacie złożyli wniosek o kartę pobytu, informację o tym, że do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja w sprawie oraz to, że nie nastąpiło to z Państwa powodu, tylko z jakichś takich powodów, które leżą po stronie urzędu. No i potem Państwo czekają na odpowiedź od szefa Urzędu Spraw Cudzoziemców. Jeżeli ta odpowiedź nie przychodzi, Państwo mają prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak naprawdę ta skarga może być już złożona 1 dzień po złożeniu tego ponaglenia. Ale ja tak w praktyce radzę, żeby Państwo jednak poczekali około miesiąca po złożeniu tego ponaglenia, żeby dać też czas urzędowi, żeby on mógł to ponaglenie rozpoznać i być może przyspieszyć postępowanie. Natomiast jeżeli to nie nastąpi, to po tym miesiącu złożyć skargę do sądu. Ta skarga podlega opłacie skarbowej w wysokości 100 zł. Tą opłatę wnosi się na konto sądu administracyjnego. Co ważne, Państwo tę skargę mogą sporządzić sami i sami ją też podpisać. Tutaj nie ma żadnego przymusu adwokacko-radcowskiego, czyli ta skarga nie musi być podpisana przez adwokata czy też przez radcę prawnego. Mogą Państwo to zrobić sami. W tej skardze wpisują Państwo swoje dane osobowe, adres urzędu, numer sprawy, wpisują Państwo informację dotyczącą daty złożenia wniosku o kartę pobytu, informację o tym, kiedy Państwo złożyli ponaglenie oraz to, że do dnia dzisiejszego nie ma decyzji i nie wiedzą Państwo dlaczego. Także w tej skardze mogą Państwo złożyć taki wniosek o to, żeby Państwo dostali pewną rekompensatę za to, że Państwo tak długo oczekują na wydanie decyzji. Te kwoty to w zależności od sprawy to są około 500 zł do 2000 lub też więcej. I później ta skarga jest składana, tak jak ponaglenie, do Wojewódzkiego Urzędu, w którym Państwo składali wniosek, tak, za pośrednictwem tego urzędu, no i urząd potem tą skargę kieruje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czyli proszę pamiętać, że w tym piśmie, w tej skardze do sądu, Państwo składają skargę do sądu wojewódzkiego, ale za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, czyli technicznie rzecz biorąc ta skarga jest zawsze wysyłana do urzędu, który potem przekazuje ją do sądu. I tak właściwie w tych wszystkich sprawach, gdzie postępowanie toczy się za długo, cudzoziemcy wygrywają i później z takim wyrokiem sądu Państwa sprawa powinna nabrać tempa. Przede wszystkim urząd powinien wyznaczyć datę, do kiedy ta decyzja będzie wydana. To powinna być możliwie szybka data i urząd też powinien Państwu zwrócić koszty skargi, tej opłaty, którą Państwo wnieśli od skargi oraz zapłacić rekompensatę taką, jaką przyzna Państwu sąd. Proszę się nie bać, to w żadnym przypadku nie zaszkodzi Państwa sprawie, to nie znaczy, że Państwo dostają za odmowę karty pobytu, tylko po prostu chodzi o to, żeby ta decyzja w końcu przyszła, a nie żeby Państwo żyli w takim zawieszeniu nie wiadomo jeszcze ile czekając. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo komentarze, to zapraszam do komentowania zaraz pod wideo i zapraszam do obserwowania nas na kanale YouTube. Dziękuję.